Dobra, tutaj skończyliśmy ostatnio. Teraz porozmawiamy z innymi pacjentami, z ludźmi. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. No dobra. Fear and disgust on every street O, tutaj mamy tego gościa, co wcześniej. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing.
It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. No dobra. Z Hamptonem sobie pogadaliśmy. Tutaj nie wejdziemy. Zamknięte. Dobra, trzeba już teraz chyba konkretnego zrobić. Może pójdziemy tutaj na górę. Jeszcze tylko tutaj się rozglądniemy. Tutaj czegoś ciekawego nie ma. O! It's locked, Aha. all right. Szkoda. Dobra, ale ciekawi mnie, co jest na górze, więc jeszcze sprawdzimy górę. Moi drodzy widzowie. O, gdzie już coraz mniej kroków mamy do celu. Czy tutaj coś można zebrać? Jakieś półki lub szafki? Dobra, tutaj. Okej. To można chyba wziąć. Ciekawe, czy to nam się w ogóle przyda. O, jakiś tekst. Dokumentacja medyczna T. Ilwooda, czyli Thomasa Ilwooda. Pacjent Thomas Ilwood, mężczyzna 28 lat. Lekarz Dr. Tippett. Status w trakcie rekonwalescencji. Data przyjęcia 16 września. Data zwolnienia do ustalenia. Uwagi. Twarz pacjenta uległa głębokim poparzeniom i oszpeceniu w wyniku wybuchu bomby w czasie wojny. Pacjent, nawet będąc pod wpływem najmocniejszych środków przeciwbólowych, regularnie zgłasza silny ból w zranionym obszarze. Porównuje go do płomieni nadal palących go pod skórą. Badanie zabliźniającej się tkanki nie wykazało obecności stanu zapalonego, infekcji ani opuchlizny. Blizny są czyste. Czy mamy do czynienia z trwałym uszkodzeniem nerwów? Pacjent nieprzerwanie obwinia się o odniesienie ran. Czy mamy do czynienia z poczuciem winy ocalałego? Czy fantomowy ból jest formą kary za to, że nie zmarł razem ze swoimi towarzyszami? No dobra. To się dowiedzieliśmy coś o Thomasie Ilwoodzie. Chyba tutaj już nic. A nie, jeszcze tutaj szafki. Buteleczka i butelka taniego ginu. Dobra, a tam? Zamknięte. Tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. O. It's locked. Nie otworzymy. I jeszcze tutaj. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Dobra. Zaraz się prześpimy. Może rzeczywiście tym razem. Ale jeszcze sprawdzamy. Dobra, chyba jeszcze nie możemy nic William Bishop's wykonać. blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.
Artykuł dotyczący ekonów. To rzadka sposobność, przywilej niemalże zbliżyć się do wampira, obserwować jego najbardziej intrygujące cechy fizyczne i psychiczne naukowym, racjonalnym okiem. Oto zbiór ich najbardziej fascynujących zdolności, które wynotowałem przez ostatnią dekadę, prowadząc wywiady z paroma wampirami lub, jak sami się nazywają, ekonami. Nadnaturalna prędkość. Wampir potrafi zachowywać się i przemieszczać jak śmiertelnik, jednak wyćwiczone oko zauważy, że wyróżniają go wyostrzone zmysły, a reaguje znacznie szybciej niż my. Kilka razy zdarzyło mi się ujrzeć, jak zaniepokojony, przestraszony czy zmuszony do ucieczki wampir poruszał się tak szybko, że wydawało się, iż rozpłynął się w powietrzu, by pojawić się gdzie indziej. Człowiek niemal nie widzi wampirzych ruchów, ale wykluczam teleportację czy dematerializację. To po prostu nadnaturalna prędkość. Pod tym względem owe stworzenia przypominają mi koty, które również biegają, robią uniki i skaczą dalej i szybciej od nas. Zauważyłem przy tym, że ten pęd ich męczy, a możliwości własnego organizmu ograniczają. Mesmeryzm. Jedną z najpotężniejszych umiejętności wampira jest zmuszanie śmiertelników do posłuszeństwa. Nazwałem ją mesmeryzm, choć nie ma nic wspólnego z ludzką zdolnością wpływania na psychikę drugiego człowieka. Wampir potrafi nagiąć śmiertelnika do swojej woli. Jeden ze stworów, które przesłuchiwałem, powiedział mi nawet, że im bardziej ofiara się opiera, tym trwalsze zachodzą szkody. Tak jakby wampir dosłownie naruszał jej psychę. Ten sam wampir wyjaśnił mi, że umiejętność ta wymaga ćwiczeń i że rezultat zależy w dużym stopniu od śmiertelnika. Zaszczepienie fałszywego wspomnienia, usunięcie bolesnego, możliwości są nieskończone i przerażające. Świadomość krwi, być może najbardziej katastrofalna umiejętność wampirów, jako że leży u źródła wielu tragedii, ich i naszych. Wampiry łakną krwi. Siłą woli powstrzymują się przed wypiciem każdej kropli, którą zobaczą. Potrzebują jej, by funkcjonować i w pełni korzystać ze swoich nadnaturalnych atrybutów. Wygłodzony wampir może być bardzo słaby, nawet jeśli nie jest w stanie umrzeć z głodu czy pragnienia. Ten głód, ta konieczność spożywania krwi wyjaśnia, dlaczego wampiry są przy niej tak pobudzone. Pewien wampir wyznał mi, że krew o szczególnie intensywnym, atrakcyjnym zapachu potrafi go nawet oślepić. Skupiony wampir nieomal widzi ją wokół siebie, w ciepłych ciałach, przez ściany na pozornie czystej broni itd. Co więcej, ten sam wampir twierdził, że potrafi zobaczyć, czy krew śmiertelnika jest czysta czy zakażona i że w niektórych przypadkach potrafi wyczuć choroby, zainfekowane ubrania albo przedmioty w pokoju. Jeśli to prawda, to umiejętność ta ma tyle zastosowań medycznych, że aż nie da się tego opisać. No, powiem wam, że bardzo ciekawy artykuł. Z tym, że wampir nie może wytrzymać bez krwi, to od razu mi się przypomina ten film Morbius. Taki żarcik. Swoją drogą powiem wam, że oglądałem ten film Morbius i bardzo liczyłem na to, że będzie to dobry film, no ale powiem, że rozczarowałem się, nie? Okej, dobra, mamy kolejne szlingi, więc będziemy mogli sobie coś kupić. Pewnie niebawem. Tutaj coś można uzyskać? Nie. Mi się tak wydawało, że coś się świeciło. No dobra. Kładziemy się i śpimy. Będziemy mogli pewnie dzięki temu rozwinąć właśnie umiejętność jakąś. Może rozwiniemy sobie coś z obrony. O ile się będzie dało. Da się. To super. Okej. Co to daje? Zatrzymasz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. Super. Bardzo przydatne. I jeszcze może tutaj sobie ulepszymy ugryzienie za 300 punktów. Zwiększ obrażenia zadawane w czasie walki przez ugryzienie. No dobra. I jeszcze mamy 330, to może inne. Aha, możesz teraz mieć przy sobie 3 serum. No to bardzo dobrze dla nas to będzie. Będziemy się mogli rozwijać w tej kwestii. Dobra, no i zatwierdzamy. Już tych 30 punktów się już chyba nie da wykorzystać, także niech nasz bohater sobie teraz
odpocznie. I... I'm to stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Dobra. I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Dobra, i to wcześniej gdzieś już byłem blisko. Gdzieś już byłem blisko chyba właściwego tropu. Aha, tam się nie da wejść. Nie, to jeszcze chyba to nie to. Tu już byłem przed chwilą. Więc może tutaj. Na górę. Nie. Też nie. Nie, dobra. Chyba nic nie daje. Tutaj podejście. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Chodzi o to, że szukam tych drzwi, żeby je otworzyć. My dostaliśmy klucz, więc któreś drzwi na pewno się będzie dało otworzyć. Ale zobacz, jeszcze tutaj nie byliśmy. Z tymi pacjentami nie rozmawialiśmy, więc zamieńmy słowo. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed.
How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Dobra, teraz już osobiste pytania. Nie, to też już było. Dobra, no to żegnam. Goodbye, Mrs. Goswick. Z panią Goswick sobie zamieniliśmy słowo. I teraz z tym synem by wypadało Good evening. zamienić słowo. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Może zaczniemy od tej matki. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Right. Don't waste your time with me. How can we be sure we're making a difference? Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick. No, wszystko już zrobiliśmy, co mieliśmy.
A my szukamy tych drzwi. Okej, wzięliśmy sobie jakąś szklaną fiolkę. O, tutaj jakiś tekst. Szpital jest przepełniony, w związku z grupą szpital nie jest w stanie przyjąć nowych pacjentów. Szpital jest przepełniony, wracajcie do domów. Czyli takie ogłoszenie po prostu. Dobra, to te drzwi są na tej górze właśnie. To co wtedy chciałem otworzyć. O. Da się? Nie, nie da się. Trzeba szukać dalej. Które to mogą być drzwi? Tutaj nie. Tutaj też nie. No tutaj już byliśmy. Gdzie te drzwi mogą być? W sensie, które to są? No na tym piętrze tutaj nie ma już większej ilości drzwi. Tylko te tutaj. Pokazuje mi ta strzałka chyba, że mam zejść na dół. No to dobra. To idźmy na dół. Schodkami. You are going to reveal all your secrets I wonder to me. why the Goswicks came here in the first place. I cannot enter. Moment, możemy sobie sprawdzimy. No bo dostaliśmy klucz do drzwi. Teraz dobrze byłoby go wykorzystać. This dead flesh needs it. Czekajcie, tu jeszcze jakiś mam tekst. Zapobiegaj chorobie, bezmyślne odpływanie, kichanie czy kaszel pomagają grypie się rozprzestrzeniać. Roznosi się ona przez kropelki, które wylatują z nosa i gardła. Nie każ w miejscu publicznym. Czekajcie, może tutaj. O, widzicie, już jesteśmy bardzo blisko. Może tutaj to już będzie. Nie da się tutaj też. Aha, czekajcie, bo mamy wejść do starej kostnicy. Gdzie jest stara kostnica? Tutaj nie. No to będzie... Co będzie na dole?
These girls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett has made an egregious error. It's time we talked.
Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Dr. Tippett. It is the last thing our patients need. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades.
I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire! I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities.